Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy pierogi. Pierogi takie bardzo podobne do pierogów ruskich, ale jednak to nie będą pierogi ruskie. Jak je nazwę? Jeszcze zobaczę. I już Wam mówię, co nam będzie potrzebne. Mam tu około kilograma ziemniaków. Ja ziemniaki ugotowałam dzień wcześniej, ponieważ uważam, że takie ziemniaki są najlepsze właśnie do farszów, do pierogów, ponieważ pierogi wychodzą takie fajne, okrąglutkie i ładnie się nadziewa farszem, ponieważ ziemniaki nie są wodniste. Dzień wcześniej ugotować, ale nie rozgotować ziemniaków, odcedzić wodę i zostawić z otworzoną pokrywką, żeby one dobrze odparowały i wystygły, właśnie nieprzykryte. Wtedy one będą właśnie takie bardzo fajne. One na drugi dzień będą się gorzej oczywiście przez praskę przeciskały, ale lepszy, po prostu lepiej będzie taki farsz, bardziej zbity, nie będzie luźny. Do tego będzie nam potrzebne około pół kilograma sera białego i tu właśnie chodzi o to, żeby to był ser wędzony. Solankowy, wędzony, biały ser, około pół kilograma. Ja mam tutaj takie dwie kostki sera, pięknie pachnie wędzonką. Do tego około 150 gramów mam boczek pokrojony w drobną kosteczkę i jest to boczek wędzowy surowy, albo możecie mieć też boczek wędzony parzony i ja już go sobie tutaj daję na patelnię, żeby on mi się ładnie zesmażył. Do tego będziemy jeszcze potrzebować, zależy ile lubicie, ja dam 3 takie wielkie cebule, bo lubimy później dość dużo, bo cebula będzie nam potrzebna i do farszu, i później, żeby okrasić nasze pierogi. Sól, pieprz i to by było do farszu, a na ciasto będzie nam potrzebne pół kilograma mąki pszennej tortowej typ 450, ewentualnie typ 500, troszkę około łyżki dobrego oleju, najlepiej z oliwek i do tego około 250 ml gorącej wody, ale nie takiego wrzątku, żebyśmy się nie poparzyli, także ma być to gorąca po prostu woda, i pół łyżeczki soli. No i wiadomo, tutaj jeszcze do farszu sól, pieprz do smaku, to co lubicie. Także tu mi się już ładnie będzie topić, a ja za ten czas przemielę nasze ziemniaki. Do ziemniaków robimy to szybko. Jeżeli zrobimy to, będziemy to robić długo, to okaże się, że ziemniaki nam się po prostu zrobią takie jak guma. Także nie róbmy tego długo. Dodam tu ser biały. Farsz mamy już ładnie zrobiony. Trwało to naprawdę 2 minuty. Więcej nie. No, farsz już z ziemniaki połączone są z naszym serem wędzonym. Teraz dodamy, bo za ten czas się upiekły nasze skwareczki. Nie dajemy tłuszczu, tylko same skwarki. Na tym tłuszczu, co zostanie, będziemy zaraz smażyć cebulkę. Daliśmy ser
przewędzony i te skwarki z boczku wędzonego jeszcze podkręcą smak. O. Tak. Dodajemy sól i pieprz. Dodajemy tyle, ile lubimy. I pamiętajmy, że jeżeli żeśmy solili ziemniaki, to żebyśmy nie przesolili. Ja daję dość dużo pieprzu, bo lubimy. O, i soli. Jeżeli ktoś lubi jakieś inne przyprawy, oczywiście można dodać. I będziemy to mieszać. Farsz na pierogi jest wymieszany, nie mieszajmy długo farszu. Jego nie trzeba zagniatać jak ciasta. Nie, mieszamy bardzo szybko, energicznie, tylko do wymieszania składników. I już Wam pokazuję, jaki mój farsz jest fajny. Patrzcie, taki fajny. On jest zbity i z tego będzie się bardzo fajnie kleić właśnie pierogi, które będą takie bardzo okrągłe i nabite. Ponieważ farsz nie jest luźny, nie rozpływa się. I dużo łatwiej z takiego farszu właśnie zbitego lepi się pierogi. To nie znaczy, że on jest mniej smaczny. On jest naprawdę tak samo smaczny, tylko po prostu jest w nim mniej wody, bo ziemniaki były dobrze odsączone z wody i odparowała z nich woda. Ja biorę się teraz za krojenie cebuli i będziemy smażyć cebulę. No i tak jak mówiłam, kroimy cebulę w drobniutką kostkę i będziemy ją podsmażać tutaj na patelni do zarumienienia się. Cebula pokrojona w drobną kostkę i już mi się tu smaży. Można dodać troszkę soli, pieprzu. Jeżeli macie za mało tłuszczu z boczku, który żeśmy smażyli, to dajcie troszeczkę albo masła klarowanego, albo oleju rzepakowego. Cebula nam się smaży, a my za ten czas zrobimy ciasto na nasze pierogi. Pół kilograma mąki, tak jak mówiłam, około łyżki dobrej oliwy z oliwek. Oj, widzicie? Zapomniałam. Odsypuję tu takie 2 łyżki mąki. I teraz dopiero będę nalewać wody. Wody około 250 ml, a i jeszcze sól. Pół łyżeczki soli. Tak. I na razie mieszamy łyżką. Woda jest bardzo ciepła. I pokazuję, patrzcie, ciasto potrzebuje jeszcze trochę wody. Jakbyśmy teraz zaczęli zagniatać, wyszłoby nam za twarde i nie moglibyśmy je później zrobić, żeby było miękkie. O, także doleję jeszcze troszkę. O, dopiero taki jak jest. Widzicie, całą mąkę żeśmy zabrali. O, to dopiero teraz będziemy
ciasto ugniatać rękami. I podsypujemy sobie tą mąką, co żeśmy odsypali. Ciasto przekładam sobie teraz na moją deskę. Tutaj mam cały czas tą mąkę do podsypania. O. I no z 5 minut musimy je troszkę pougniatać. Ciasto ma taką konsystencję. Jest mięciutkie, elastyczne. O. Mąka nam jeszcze została. I wstawiamy teraz ciasto do woreczka, żeby nam troszkę odpoczęło. Można przykryć tylko woreczkiem. A może ja przykryję tylko woreczkiem. O tak. I na te 10 minut odstawmy je. Tutaj cebula już mi się zarumieniła za ten czas i dołożę troszkę tu cebulki. O. Tak. O. Dobra. A resztę odstawię będzie do polania tłuszczykiem razem z cebulką pierożków. Wymieszajmy, nie musi być dokładnie. O. Ciasto już mi odpoczęło. O. Zrobiło się troszkę luźniejsze, będzie po prostu nam lepiej wałkować. Cały czas biorę mąkę z tego, co żeśmy odsypali sobie 2 łyżki. I będziemy robić pierożki. Wodę już sobie nastawiłam tutaj. Duży garnek wody. Im szerszy garnek, tym lepszy. Lepszy, szerszy niż węższy. Do tego trzeba oczywiście posolić wodę. O. Placki będziecie rozwałkowywać taką, jaką macie dużą stolnicę. Ja tutaj do pokazania mam mało miejsca, więc nie będzie to duży placek, ale zrobię z wami kilka pierogów, a za kamerą sobie zrobię resztę. Po prostu będę rozwałkowywać na większej stolnicy i pójdzie mi to po prostu szybciej. Ciasto rozwałkowujemy tak na 2 mm. Jeżeli nie mamy wprawy, to zróbmy troszkę grubsze ciasto. Nie rozwałkowujmy na 2, tylko na 3. I będziemy wykrajać. Możemy zrobić pierogi mniejsze, większe. Wszystko zależy od was. I to, jakie wykroicie, to tyle po prostu wam wyjdzie pierogów. Wszystko zależy od wielkości i od tego, jak mocno napchacie te pierogi farszem. Tu takie mniejsze. Te panie, które robią pierwszy raz, lepiej im będzie zrobić większe pierogi. O, farsz jest fajny. Zaraz ja tutaj troszkę jeszcze was przybliżę. O, dobra.
Farsz jest fajny, bo jest właśnie twardy, nie rozlewa się. Sklejamy. O. Tak. Możemy tak zostawić już. Możemy zrobić falbankę. O, w ten sposób. Ale on jest taki grubiutki, widzicie? On nie jest płaski. I zrobimy większego. Jeżeli ktoś robi pierwszy raz, to tak jak mówię, większe kółka robić, to wtedy będzie Wam troszeczkę łatwiej. O. Ja daję dość dużo, bo mi się to zmieści. O, patrzcie, jak dużo farszu można napchać. Jak farsz jest właśnie taki, nie jest luźny. O, to one, patrzcie, jakie wychodzą. Jakie one są nabite. A z luźnym farszem by Wam było bardzo trudno tak zrobić. O. Kręcimy tak dookoła i o. I wychodzi taki ładny pierożek. I na robie będziemy gotować. Jeszcze jeden Wam pokażę. Teraz. Tu biorę sobie. O. Ja lubię takie nabite pierożki. Jak jest dużo farszu. O. Tak. O, widzicie, jaki jest fajny, ładny, nabity. Jak taki ponczuś wygląda. I teraz tak. Tu zaginamy pierwszy róg i później o, tak. Jak powoli robię, to nie potrafię tego zrobić. O. I odstawiamy. I tak robimy wszystkie pierogi. O. Ja mówię, wyjdzie nam wszystko, zależy od tego, jakie zrobimy. Czy duże, czy małe. Jeszcze może raz. O. Można sobie kulkę zrobić z tego też. Z farszu i włożyć kuleczkę tutaj. Bo on jest taki właśnie, że się da zrobić. O. Nabite, fajne pierożki. Tak, 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 tak i tak. O. Także ja biorę się za pierogi. Ja już swoje pierogi wszystkie pokleiłam. Już Wam pokazuję. Jeszcze tu oczywiście cała. W sumie wyszło 48 pierogów. I teraz jeszcze taka mała rada. Jeżeli ktoś, kto będzie robił pierwszy raz pierogi, nie czuje się dobrze i wiadomo, że nie rozwałkuje tak cienko ciasta jak ja, ewentualnie zrobi mniejsze pierogi, to zróbcie trochę mniej farszu, bo zabraknie Wam ciasta. Także wtedy farszu po prostu o 1/3 zróbcie mniej. Mi farszu po uklejeniu tylu pierogów, po sklejeniu tylu pierogów zostało mi dosłownie tutaj taka, o, to jest mała łyżeczka, także dosłownie na 4, może 6 pierożków. I ja tego nie wyrzucę, ja sobie ten farsz, tę końcówkę farszu zamrożę. Jak będę robić następnym razem pierogi ruskie, to po prostu to rozmrożę dzień wcześniej i dołożę. Nic nie szkodzi, nic się nie stanie. I będziemy gotować. Woda osolona jest, woda już mi się gotuje. Tak. Wrzucamy delikatnie pierogi do osolonej wody gotującej. Po wypłynięciu, jak pierożki nam wypłyną, gotujemy około 3-4 minut na wolnym ogniu. Wrzucamy, wszystko zależy jaki mamy duży garnek, ale tak jak mówiłam, im garnek jest szerszy, tym lepiej.
Wtedy więcej pierogów nam się zmieści. Delikatnie zamieszamy. O. Tak, jeszcze jeden mi się tu zmieści, widzę. I jeszcze jeden. O. I czekam, aż wypłyną. No, pierogi już wypłynęły i gotujemy je teraz, tak jak mówiłam, około 3-4 minut. I po 3-4 minutach pierogi wyciągamy. Jeżeli chcemy, żeby nam pierogi się nie skleiły, to od razu po wyciągnięciu musimy je przesmarować właśnie cebulką naszą, którą żeśmy smażyli na tłuszczu. Ewentualnie można też pędzelkiem posmarować po prostu zwykłym olejem rzepakowym z każdej strony każdego pieroga i on też nam się nie sklei, tak jak się by skleiły teraz. Także ja wyciągam na talerz, tu zaraz sobie przełożę na płaskie talerze i przesmaruję troszkę tłuszczem. Jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!